Siema, witam w nowym odcinku z serii Drift Projekt. W dzisiejszym materiale będziecie mogli zobaczyć, jak powstają mocowania pod kobyłki serwisowe oraz unboxing nowych części do Subaru. Lecimy! Siemano. Lecimy dzisiaj z unboxingiem. Dostaliśmy nowe paczki od Interelli, które tak naprawdę skrywają w sobie części do Subaru. Tak więc polecimy na początek z największą paczką i zobaczymy, co jest w środku. Pokaż kotku, co masz w środku. Kurde, zobacz, zapakowany. To nie przelewki. Super, nie wiedziałam. Tadam. Zobaczcie. Tutaj mamy wyhaftowane nasze logo Drift Patriot. I co jest najlepsze, z boku też. Tak więc jak ktoś będzie z boku patrzał, to będzie wiedział, kto tam siedzi. Nie. Fotel wyprodukowany przez firmę Mirko. Jest to tak naprawdę fotel Limited Edition 2. Oczywiście homologowany przez FIA. I tu mamy naklejeczkę, która nam mówi, że właśnie fotel jest ważny do 2025 roku. Taki fotel będzie. A później trzeba go wymienić? Tak, potem traci swoją homologację i najlepiej go wymienić. O. Co jest ważne, fotel mam już sprawdzony, bo miałem właśnie taki sam w dziku też. Dosłownie ten sam model, tylko no wiadomo, bez tutaj swojego haftu. Więc jest idealnie, w nim siedzę. Też mam dobrze wymierzone tutaj jakby otwory na pasy, więc wszystko jest elegancko. Będzie można łupać. Jakbyście chcieli sami sobie zrobić taki fotel ze swoim haftem, możecie to ogarnąć na stronie Interelli. A ja się przyłączam teraz na GoPro z klaty i polecimy z drugą paczką, gdzie już są trochę mniejsze rzeczy. Lecimy po kolei. W pierwszej paczce mamy wlepę od firmy Interelli, która jest partnerem w ogóle budowy całego Subaru BRZ, więc dziękujemy bardzo. To co tutaj widzicie, to jest mata termiczna, którą się przeważnie montuje na ścianie grodziowej, 7 mm grubości. I tak jak widzicie tutaj na pudełku jest napisane, że jakby zapobiega ona ciepłu, jak i walorom akustycznym. Taka mata po prostu wygłusza i jakby odbija ciepło. Tutaj mamy nabę typu Quick Release. Tak naprawdę ona składa się z dwóch elementów. Tu jest pierwszy element, który wspawujemy do kolumny kierowniczej, a do tej naby dokręcamy kierownicę. Naba jest firmy QSP i ta część pozwala nam po prostu łatwiej wsiadać do auta, ponieważ odłączamy sobie kierownicę od kolumny kierowniczej i mamy dużo swobodniejsze wejście. Tym bardziej, że ja mam zamontowaną w Subaru już klatkę bezpieczeństwa typu NASCAR, która no jakby utrudnia wchodzenie do auta troszkę. Kolejna część od firmy OBP jest to korektor siły hamowania. Dzięki temu urządzeniu możemy sobie balansować siłę hamowania między przednią a tylną osią. Mamy tutaj takie pokrętło, w którym wszystko sobie ustalamy, jaką siłę chcemy na którą oś dać bardziej, na którą mniej. Tutaj mamy wyłącznik prądu, główny wyłącznik prądu w aucie, tak zwany hebel.
z takim wypinanym kluczykiem. Tak naprawdę wychodząc z auta mogę sobie zabrać kluczyk i wtedy mam trochę spokojną głowę, powiedzmy, że nikt nie odpali, powiedzmy, auta, kiedy nie mam je w pobliżu. Wyłącznik jest firmy RRS. Tutaj mamy czujnik od firmy EcoMaster. Zakres pracy między 0 a 10 bar. Służy on głównie do mierzenia ciśnienia oleju lub paliwa. Kolejną częścią, jaką tutaj mamy, jest to zawór przewodu hamulcowego, potocznie zwany Line Lock od firmy OBP. Dzięki tej części tak naprawdę, powiedzmy, kiedy stoimy sobie w kolejce na zawodach i chcemy ustawić auto na wzgórzu, wciskamy pedał hamulca nożny, zakręcamy zawór i wtedy ciśnienie w hamulcach zostaje jakby cały czas nabite, dzięki czemu możemy, powiedzmy, opuścić auto, nie martwiąc się tym, że nam się stoczy po prostu na dół. I tutaj najdłużej wyczekiwana część przeze mnie chyba z tej całej paczki, a mianowicie kierownica o średnicy 350 mm, osadzenie 90, ale co jest mega fajnym bajerem, ona jest wykonana w ogóle z karbonu od firmy RRS. I no miałem tutaj chwilę rozkminę nad tym tematem, ale stwierdziłem, że jak mam kuwety takie na wzór karbonu, to kierownica idealnie będzie taka siedziała po prostu też na wzór karbonu. To jest prawdziwy karbon akurat w tym przypadku. Tak więc mega fajny klimacik. Myślę, że to będzie wyglądało naprawdę przyjemnie w aucie. Jaram się. Tutaj mamy filtr stożkowy od firmy KN z średnicą wlotu 102 mm. Tak więc widać, jaka to będzie locha. Turbinka będzie miała na pewno skąd zasać powietrze przez ten filtr. Więc gdzieś to trzeba będzie zmieścić. No ale to już tym będzie się zajmował Marek. Tutaj mamy 8 sztuk płytek do montaży pasów. Te płytki wstawujemy w karoserię auta, a następnie wkręcamy tutaj takie ucho, do którego później mocowujemy pasy bezpieczeństwa. I jak o pasach mowa, to tutaj właśnie mamy cały zestaw pasów dla kierowcy, jak i dla pasażera od firmy RRS. Jak widzicie, mamy tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6 pasów bezpieczeństwa. Jest to wymóg w lidze Drift Masters, żeby pasy, jakich się używa, miały właśnie 6 punktów mocowań. Wcześniej jak jeździłem w dziku, na samym początku miałem mocowane pasy w 4 miejscach. Tutaj mamy 2 pasy z klemą, które montujemy przy kroczu, a następnie pasy boczne i pasy górne zapinamy w taki sposób, żeby właśnie te 6 pasów możliwie najbardziej nas spinało. Są przystosowane do systemu Hans. Mają homologację do roku 2025. Tutaj mamy jeszcze instrukcję, jak montować taki pas bezpieczeństwa, krok po kroku. Jak to powinno się wykonać, żeby to było bezpieczne i żeby taki pas, powiedzmy, przy zderzeniu nam się nie rozwinął i po prostu żeby spełnił swoją funkcję. I ostatnia paczuszka. Tutaj mamy butlę gaśniczą od firmy RS. Taka gaśnica przydaje się w przypadku, jeżeli, powiedzmy, jest jakaś sytuacja na torze i trzeba komuś pomóc. Zawsze można ją odbezpieczyć i po prostu pomóc komuś ugasić auto. Tak więc to jest taka gaśnica dla kierowcy bardziej. To była ostatnia paczka od Interrally. Teraz jedziemy do Marka zobaczyć progres prac. Siema, dzisiaj lecimy z kolejnym etapem budowy przy Subaru BRZ. I dzisiaj zajmiemy się tutaj takimi mocowaniami pod kobyłki. Z jednej strony Marek ma już przygotowany temat, a teraz pokażemy Wam, jak to zrobić z drugiej strony i Marek powie Wam, jak to się robi i po co to się w ogóle robi. Po co się to robi? Żeby ułatwić sobie serwis później auta, pod warunkiem, że mamy wysoką żabę, bo kobyłki, na których będzie to auto stało, mają między 50 a 60 cm wysokości, więc żeby podnieść go na taką wysokość, no to żaba musi być trochę o większym zakresie.
I generalnie duże ułatwienie w serwisie, dużo bezpieczniejsze użytkowanie właśnie tego samochodu podczas jakichś prac serwisowych, bo mamy samochód podparty w 4 punktach. Ewentualnie można podnieść sam tył, ewentualnie sam przód. I w dalszym ciągu mamy 4 punkty podporu, no bo z jednej strony mamy go na kołach, więc samochód jest bardzo stabilny, a przy okazji jest na bardzo dużej wysokości, gdzie swobodnie możemy się położyć pod tym samochodem i wyjąć skrzynię biegów, ściągnąć z tyłu zawieszenie. To będzie taka wysokość jak teraz jest, czy trochę wyżej? Prawdopodobnie trochę wyżej, na sam koniec zamontujemy te kobyłki, bo kobyłki mamy już gotowe, już nie pamiętam jaka tam była wysokość, coś między 50 a 60. A taka ciekawostka, nawet nie wiem czy wiesz, nie widziałem jak Chelsea Denofa buduje auto, to oni generalnie całe auto budują na kobyłkach, nie używają nawet podnośników. Głównie po to, że jak są właśnie na zawodach, żeby już mieć jak to wszystko przetestowane w taki sposób, żeby bardziej pod serwis pod zawody niż na garażu, nie? Dokładnie, na warsztacie. To taki sposób też przy budowie rajdówek się stosuje ze względu na to, żeby sobie wszystkie ewentualnie jakieś przyrządy, patenty dopasować do pracy na kobyłkach, no bo na rajdzie nie będzie podnośnika, tylko samochody są obsługiwane na kobyłkach, więc wszystko mechanicy muszą być w stanie zrobić z takiego właśnie poziomu auta, więc dlatego też jest i łatwiej i trochę trudniej może przy budowie auta, właśnie przy pracy na takiej wysokości, ale odwdzięcza się to później dużo łatwiejszym serwisem, bo jesteśmy na każdą sytuację przygotowani właśnie z takiej wysokości samochodu. Okej, jak to robimy? Jak to właśnie wygląda od strony technicznej, wykonanie takiego umocowania? Ja to robię w ten sposób, że muszę mieć samochód, najlepiej wiadomo mieć podłogę idealnie równą, samochód idealnie wypoziomowany. Wiadomo, lewo, prawo, przód, tył, żeby stał już docelowo tak jak będzie stał na tych kobyłkach. I generalnie wykonałem sobie przyrząd, który mi sporo ułatwia takie odwierty, bo musimy przez cały próg przewiercić się otwornicą w rozmiarze 32, bo tutaj będzie zamontowana rurka 30 ze ścianką 2. I przez ten próg musimy się idealnie równolegle do podłoża, prostopadle do osi samochodu wjechać z otwornicą, żeby później ta kobyłka też wchodziła nam idealnie, żeby nie była przekoszona, żeby podczas powiedzmy podnoszenia, bo podnosimy sobie przód, wsadzamy kobyłki, opuszczamy, podnosimy później sobie tył, więc żeby to się wszystko tutaj nie kosiło, tylko ładnie pracowało jak na zawiasie, musi to być idealnie jakby w osi. Więc zaraz Wam pokażę ten przyrząd, a jeszcze powiem o samych progach, bo generalnie to nie jest tylko blacha z tej strony i blacha z tamtej strony, tylko mamy kilka wzmocnień w środku dodatkowo, co właśnie utrudnia samo wiercenie, no bo te blachy też często w środku nie są idealnie prostopadle do wiercenia, tylko są pod różnymi kątami i wtedy ta otwornica ma chęci gdzieś uciekać. Na szczęście właśnie ten przyrząd jest trochę odporny na takie działania i wjeżdżamy w miarę prosto. Ten przyrząd, on jest dosyć ciekawy. Stworzony przez Marka. Stworzony przeze mnie na potrzeby tego auta, ale z pewnością mi się przyda przy kolejnych samochodach. Tak to wygląda. Mamy stopki do regulacji poziomu, żeby to sobie wszystko ładnie wypoziomować, bo mimo, że posadzka jest zrobiona równo, to zawsze są jakieś minimalne odchyłki, więc po każdym przestawieniu ustawiamy sobie idealny poziom. Przyczepiamy wkrętarkę i przy pomocy wkrętarki wjeżdżamy sobie w próg. Dodatkowo jeszcze mamy 2 wzmocnienia, które zaraz przypnę do progu, żeby to było jako jedna całość, bo przez otwornicę przychodzą duże wibracje i zaczyna to podskakiwać, więc jest to przyłapane do samochodu, żeby się nie zmienił wymiar. I tyle. Przejąć rurkę od Ciebie? A, taki patent. Teraz pytanie. Taka dokładność wystarczy. Generalnie mamy słupki ustawione na tych samych wysokościach i tak wstawiona rurka robi prostopadłą do osi samochodu i wystarczy spojrzeć od góry, czy nam się to pokrywa, czy jest równoległe z otwornicą. Trzeba ustawić tak, żeby było idealnie równo.
Gotowe. Dodamy rurkę i operacja udana. Przez to, że właśnie ta blacha nie jest idealnie jakby równoległa do ostrza, no to jest problem właśnie z wierceniem i blokuje nam otwornicę. I właśnie bez takiego przyrządu jest to zawsze utrudnione, bo robiłem kilka razy bez, to zajmowało to dużo więcej czasu. Co, policzyłeś, ile było warstw? 4 warstwy w środku były blachy, żeby się przebić. O, jak Konkretna. Dlatego tak nam się to przycinało. Czyli w zasadzie widzisz, tu są dwie blachy i to jedna taka trójka z podstawy. Faktycznie, zobacz na kamerze, teraz fajnie widać, ile jest warstw. Jak jest podświetlone. Widać, ile tego trzeba było przejść. Jakby stąd. Elegancko. Mamy jeszcze delikatny luz, żeby ją ustawić idealnie. Do tego wiedzie blaszka. Blaszka jest docięta tutaj pod przetłoczenie. Zeszlifujemy górny spaw, żeby ładnie próg też dolegał. Dobra, to wspawamy razem z tyłem, jak wywiercimy tył. Pierwsza warstwa. Tutaj mamy drugą warstwę. Jeszcze ciepła. Trzecia została w środku. Będzie ci brzęczała przy hamowaniu i przyspieszeniu. Będzie latała. O, przez cały tor. super, fajnie. Chyba przez zbiornik paliwa się przewierciliśmy. Miałeś go wyjąć. 6 warstw, z czego jedna została w środku. 6 warstw. Także 7 blaszek, bo jedna przy wyciąganiu otwornicy została. Okay. Mamy wywiercony otwór, została wycięta wstawka na wzmocnienie do belki, przez to, że mamy poszycie w zasadzie odsunięte od drugiej części progu o jakieś 10 cm, to i tak po wycięciu błotnika będę musiał zrobić zabudowę, w związku z czym mogłem sobie pozwolić na wpuszczenie wstawki wzmacniającej do czoła do blachy, a dzięki temu jak będziemy przyczepiali błotnik z laminatu, będzie on na całej powierzchni tak samo przylegał, nie trzeba będzie robić podfrezowania pod wystającą blaszkę. Widzisz, jakie to jest cienkie? To jest chyba 0,6 blaszka.
Mamy wszystko powiercone, rura nam pasuje idealnie, trzyma wymiary, trzyma poziom względem tutaj auta i podłogi. Łatka jest docięta idealnie do czoła, że będzie cała powierzchnia gładka, żeby później z bodykitem nie było problemu, a i tak całe wzmocnienie tej blaszki będzie jeszcze w środku. Po wycięciu poszycia błotnika będzie zbudowane wzmocnienie wewnątrz progu, bo ta blacha zewnętrzna od tej wewnętrznej jest odsunięta jakieś 10 cm, więc musimy to zrobić i tak, dlatego właśnie ta blaszka została wpasowana do środka. Idealnie. Wszystkie otwory mamy powiercone, wzmocnienia są pospawane. Teoretycznie kończymy na chwilę obecną. Kobyłki nie są jeszcze jakby w 100% te mocowania skończone, bo zostało nam obspawanie rury z jednej strony i obspawanie rury od środka, ale nie będziemy tego teraz robić, bo poczekamy na pasowanie bodykitu. Jak sobie schowamy taką rurkę, dużo łatwiej będzie nam od środka wyrysować otwór w bodykicie, żeby ten laminat pasował nam dokładnie. Jest to element, który często się zahacza nogą, więc spawamy to, jak będziemy już tutaj bliżej końca pracy, w zasadzie i z laminatami i dookoła auta, a na takim etapie jak to jest, spokojnie już możemy kobyłkę wstawić, więc już na tych kobyłkach będzie samochód stał. W następnym odcinku będziecie mogli zobaczyć, jak usuwamy całe tylne poszycie auta oraz samochód finalnie wyląduje już na kobyłkach serwisowych. Pokażę Wam też nowe części, jakie udało mi się pozyskać do projektu. A jeżeli mowa o częściach, chciałem Was poinformować, że razem z firmą Intereli przygotowaliśmy dla Was rabat 15% na cały układ hamulcowy. Wystarczy, że wybierzecie produkty za pośrednictwem linka umieszczonego pod tym filmem, a zniżka naliczy się automatycznie. Jeżeli kiedykolwiek myśleliście o tym, żeby zamontować sobie hydrołapę w aucie lub po prostu wzmocnić układ hamulcowy, na pewno znajdziecie tam coś dla siebie. Przypominam również o wsparciu projektu na stronie driftpatriot.com, na bieżąco Facebook, Instagram, piona.com.